Cześć, ja jestem Zuza, a to pierwszy odcinek z papierowych gierek. Dokładnie tak. Pierwszy odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Generalnie będę tutaj wrzucać filmiki, takie dosyć o tematyce growej. Będą to gry na tak zwanej kartce papieru, po prostu. Będziemy grać w gierki, które nie wymagają dużo zasobów, zazwyczaj są darmowe. Można je pobrać w internecie za darmo, więc będę Wam przedstawiać takie właśnie rozgrywki w tego typu gry. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Na pierwszy ogień w sumie to był motyw, dla którego w końcu zebrałam się, żeby nagrywać takie rzeczy. To jest gierka Dungeon Hero. To jest gierka dosłownie na jednej kartce papieru. Zasady są na jednej kartce papieru, no i każda kampania, tak jakby przygoda jest na jednej kartce papieru. Tu mamy takie kompaktowe zasady. Generalnie tworzymy postać. Ta postać ma wybrane przez nas statystyki przypisane do konkretnej wartości kości. Po drodze jakby naszej przygodzie mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, takimi przygodami, pojedynczymi wydarzeniami. Będziemy musieli stawić nim czoła w mechanice 2x2, czyli kości 2 wybieramy sobie umiejętności naszego bohatera i 2 kości tam podstawione przez historię dla nas, tak, jako przeszkodę. Ja stworzyłam już postać na potrzeby tej gry i generalnie pewnie będzie więcej niż jedna tylko przygoda, bo ich jest chyba 8. Jest 8 różnych przygód, ja wziąłem sobie Lost Island. Generalnie będę Wam tłumaczyć, bo sobie będę Wam wszystko spolszczać po drodze, bo to o to chodzi, żeby też Wam to w miarę przystępnie pokazać. No to jest Zaginiona Wyspa, to jest tytuł tej kampanii. Bohater to Zuzanna, czyli ja. Jakby nic tutaj nie ma jakby dużej zdziwienia. Wytrzymałość. Tak, nasza postać ma wytrzymałość, czy tak zwane HP, zdrowie. To jest 30 punktów zdrowia, tak zwanego. Oczywiście musiałam sobie utrudnić życie, nazwałam to wytrzymałość, a staminę nazwałam energią. Tak, jakoś tak sobie utrudniałam życie. Po drodze będziemy zdobywać skarby. Skarby to będą takie nasze do odhaczenia punkty na koniec gry. To jest tak cała ta śmietanka tej gry, czyli umiejętności. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 umiejętności. Każda ma tam jakąś wartość kości, tak? Największa wartość tej kości to będzie 12. 12-ścienna kostka. Nasza bohaterka jest barbarzyńcą, myślicielem. Tak sobie nazywam, żeby to było takie jakieś ukształtować tą postać. Wynalazca, lubi wynalazki tworzyć i broń podstawowa to maczuga, potrafi być zwinna, silna, ma pochodnie lecznicze, działa i narzędzia. To są takie podstawowe umiejętności. Teraz generalnie jak działa ta gra? Już Wam mówię. I z góry przepraszam wszystkich, nie jestem wyposażona w takie kości, więc będę po prostu generować rzuty z internetowego generatora, którego Wam nic nie pokażę, ale będę, jakby uwierzcie w moją uczciwość, bo dla mnie gra solo, w której się oszukuje samego siebie, to gra bez żadnego sensu. Nie mówię oczywiście gra z kimś, który się oszukuje, też nie ma sensu, ale ta sama ze sobą jakbym grała i miała jeszcze oszukiwać, to już w ogóle kompletna hała. Dobra, w takim razie powiem Wam o co chodzi w tej grze. Generalnie jest motyw, jakiś tutaj historia. Rozbiliśmy się na wyspie, której nie ma na żadnej mapie i utknęliśmy na niej, tak? Rozbił się statek, utknęliśmy na wyspie, budzimy się, tak? Tutaj jest też przygotowana dla każdej, jakby każda kampania ma taka właśnie postaci książeczki, którą fajnie można sobie z jednej kartki skonstruować. Mamy tutaj wiadomo takie podstawowe zdjęcie, zdrowie, imię, ta stamina, która jest u nas energią, teraz czyli skarby, to ja to nazwałam. I tu są te nasze, że tak powiem, umiejętności. Teraz tak, mamy start. Tak, jest po angielsku oczywiście, ale w skrócie, generalnie to co Wam powiedziałam, rozbijamy się z częścią załogi, o dziwo, bo będziemy właśnie teraz w tym momencie razem z Wami będę rzucać na tak zwanych marynarzy. Tak, będziemy rzucać na marynarzy. To są nasz to jest nasz taki zasób, który nam daje 2, dodaje do każdego rzutu, bo generalnie, żeby
przejść jakby, żeby z sukcesem przejść przygodę, konkretną jakby podpunkt ten wydarzenie, nasza kość musi mieć największą wartość, czyli rzucamy 2 kości wydarzenia, 2 kości nasze z tych wybranych, tak? Jakbym chciała użyć umiejętności wynalazcy, umiejętności siły do jakiegoś wynalazku, czegoś, wymyślenia nowego, to wtedy rzuciłabym kostkę 10-ścienną i 8-ścienną versus tam jakieś tam kości, które nam da gra. No i generalnie tutaj nam daje właśnie 2 do wyniku. Ci marynarze dają nam 2 do wyniku, więc fajnie można modyfikować sobie te wyniki. Zaraz zobaczymy, ile ich mamy. Tu potrzebujemy rzucić kostką 6-ścienną plus 2. Już wam sobie zaraz rzucę, ale wam zaraz powiem, jaki wynik jest tej kości. Okej, fajnie wyszło, bo niezależny i niezawodny generator rzutu kośćmi, bo ma wszystkie dostępne, może to jest praktycznie to jest główne dostępne kostki, jest to generator z Google'a, po prostu googlowy, przeglądarkowy, wyrzucił nam 6. O dziwo, no jakiś farcik na początek, dobrze, czyli mamy 6 plus 2, czyli 8 marynarzy. Ja zaraz sobie to wpiszę tutaj i zaraz do was wrócę. Okej, mamy 8 marynarzy. On nam daje modyfikację wyniku plus 2, jeżeli będziemy mieć bardzo blisko, ewentualnie żeby być najwyższą wartością w rzucie, to fajnie było z tego korzystać. Jeszcze właśnie powiem, bo oczywiście się zamotałam, nie powiedziałam, o co chodzi z wytrzymałością i energią. Stamina, może zacznę od staminy, rzucam długopisem, sorki. Stamina, czyli u mnie energia, to jest przerzut, po prostu przerzut, zużywamy jedną energię, staminę i mamy przerzut kości, jednej kości, znaczy wolnej, w sumie może być to swoja, może to być wroga kostka, nie ma znaczenia i przerzut jednej kości w tym rzucie. Wytrzymałość to jest nasza energia, jeżeli ona spadnie do zera, przegrywamy grę, bo tą grę można przegrać i generalnie jeżeli mamy przygoda tam, wydarzenie w tej naszej ogólnej przygodzie, kampanii zakończy się porażką i nic z tym nie zrobimy, to, że tak powiem, od dostajemy obrażenia. Obrażenia równe są różnicy pomiędzy najwyższą wartością kości z wydarzenia, ta, która wygrała, z naszą najwyższą. Czyli jeżeli wydarzenie rzuciło kość 6 i 5, a my 4 i 3, to nasza najwyższa jest 4, najwyższa z wydarzenia jest 6, więc różnica jest więc dostajemy 2 tak zwane hity. Postaram się to w miarę wytłumaczyć w trakcie gry, może będzie bardziej to jasne dla was. Generalnie spróbujmy zacząć. Ja będę sobie tu fajnie spisywać taki jakby dziennik naszej przygody. Zaczynamy od pierwszy nasz, to jest taki zawsze początkowy wydarzenie, to straight, ale ja to nazwę wydarzenie. To może dziennik, nazwijmy to dziennik przygód, okej. Tak sobie teraz sama w ogóle to wymyśliłam. I teraz pierwsze nasze wydarzenie, takie początkowe, startowe, to jest kostka D6, to znaczy, że to jest pierwsza kostka. Aha, i właśnie jeszcze jedna rzecz, jak w ogóle docieramy do tych wydarzeń? Rzucamy sobie kostką właśnie D6, taką, która nam będzie wędrować po tych wydarzeniach. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tu mamy, byśmy rzucili 1, byśmy mieli 1, 2, potem mamy tutaj 3, 4, 5, są różne po kolei, że tak powiem, numerki, idziemy razem po kolei, tak? Zaraz wam wszystko wyjaśnię, mam nadzieję, że wytrzymaliście do tego momentu ze mną. Dobrze, i teraz tak, lacking provisions. Wybaczcie za mój angielski, tłumaczyć umiem trochę z gadaniem gorzej, w sensie z akcentem tak zwanym. To jest generalnie takie dosyć wybrakowane zasoby, trochę nam brakuje zasobów, no bo jesteśmy na plaży, wybrakowane zasoby i no ciężko jest nam zebrać cokolwiek, no bo jesteśmy takimi rozbitkami, no wiadomo jak to wygląda, tak? I teraz, żeby wygenerować, zawsze muszą być dwa rzuty z wydarzenia. Żeby wygenerować drugi rzut wydarzenia, musimy rzucić kostką 6-ścienną, zwykłą taką kostką. Ja nią teraz rzucę, zaraz zobaczymy, jaki będzie wynik. Wynik jest to 5, więc tutaj mamy numerek 1, 2. Liczymy po kolei. 3, 4, 5. Ok. I teraz od tej piątki, jeżeli przejdziemy przez wydarzenie, które jest tutaj, będziemy dalej wędrować już od piątki dalej, tak, do przodu. I tutaj mamy, już wam tłumaczę, o co tu chodzi. I tak, tutaj w piątce mamy tą kostkę D8, czyli to jest druga kostka, zaraz będziemy sobie robić rzuty, tak zwane wyzwaniowe, challenge, to po angielsku tam przetłumaczyłam.
Mamy, słuchajcie, trupy. To są trupy. Tak zwane w sensie, no nie wiem, nazwijmy to trupy, tak żeby było w miarę. Trupy i to nie są, to są generalnie trupy z rozbitego statku, tak? Czyli z takich resztek statku. Teraz tak, teraz to jest wyzwanie, możemy coś z tymi zrobić. Generalnie to są jakby, no to są takie pływające ciała, tak? Które zostały zatopione. Jest to dosyć drastyczne, wiem, ale musimy to podjąć wyzwanie. I teraz tak, jakie umiejętności możemy naszej postaci użyć, żeby jak najlepiej, tak jakby trochę wyobraźmy sobie, co by ona mogła zrobić, żeby jak najlepiej wyjść z tej sytuacji. Dla przypomnienia, to są tej postaci naszej umiejętności. I co byśmy mogli zrobić? Ja bym generalnie użyła narzędzi, bo tam nie wiadomo, co się dzieje. Może tu są jakieś zaklinowane ciała, może tam są jakieś zasoby, surowce, coś, co moglibyśmy znaleźć. Możemy też w sumie użyć wynalazcy. Generalnie tak myślę, bo nie mamy zbytnio pasujących takich rzeczy. Może wynalazca, może coś nowego, jakiś pomysł i narzędzia. Czyli my rzucamy kością D6, czyli 10-ścienną i 6-ścienną versus to, co gra daje, czyli kość 6-ścienną i 8-ścienną. Ja już ten wynik generuję. Ok, już wam rzucam. Mamy 4 kości. Będę pisać wyniki na takiej małej karteczce obok, żeby wam też to zobrazować, wizualizować, o co to w ogóle chodzi z tymi rzutami. Rzuty dla przygody, tak? Rzuty naszego wydarzenia, o tak, wyzwania. To jest 5 i 7, tak? Versus nasze rzuty 5 i 2. 5 za wynalazcę, 2 za narzędzia. Słabo. Jest bardzo słabo, bo jeżeli chcielibyśmy teraz tak to zostawić, to dostaniemy 2 obrażenia z racji tego, że między 7, najwyższą wartością wydarzenia, a najwyższą wartością z naszych kości jest różnica 2. Czyli byśmy dostali 2 obrażenia. Ale ja, z racji tego, że na razie początek trochę słaby, ale fajnie, żebyśmy coś tam nie dostawali tak jakby w kości już na samym początku. Ja użyję staminy, tak zwanej energii. Czyli używam sobie jednej staminy, tak, daję sobie staminę. To znaczy, że mogę przerzucić jedną kość. Przerzucam sobie tą D8, tak, D8 to jest nasza, to jest D10, czyli 10-ścienna, czyli mam szansę, żeby przebić tą 7. Mam nadzieję, że nie będzie mniej niż 5, bo to by było bardzo niedobrze. Ok, trochę gorzej, trochę słabo, bo z piątki mamy wynik 4. Jest to trochę gorzej, no ale cóż, jakby losowość jest to element tej gry, więc ja to na razie muszę zostawić, tak, więc powiedzmy, że według wydarzenia wpłynęło na nas tak, że przestraszyliśmy się tych pływających człowieczków zatopionych w morzu, tych takich, może trochę zmory nam się pojawiły czy coś, więc generalnie negatywnie, no bo powiedzmy dostaliśmy jakieś tam obrażenia, czy coś się stało, że coś zahaczyliśmy i ktoś się skaleczył, tak, więc 7 minus 4 to jest 3, czyli dostajemy 3 obrażenia wytrzymałości, tak, więc to już jest troszeczkę słabo. No ale dobrze, idziemy dalej, jakby historia dalej trwa, dopóki mamy wytrzymałość na pełnym, nie na jakimś poziomie, że tak powiem, mamy jeszcze wytrzymałość, to możemy dalej grać. I teraz lecimy dalej i startujemy już od 5. Od 5 lecimy dalej, generujemy rzut kością znowu D6. Ok, wyrzuciło mi się 4, czyli mamy 5 i 4 to jest 9. I tutaj mamy gigantyczny gad, tak? Więc teraz co się dzieje? To jest w ogóle pojedynek, więc to jeszcze troszeczkę inny rodzaj tego wyzwania, to jest D6. I teraz tak, gigantyczny gad. Ja już to zapisuję w naszym dzienniku przygód, to sobie może podkreślę, będzie bardziej widoczny tytuł. Gigantyczny gad. I ten gad, tu jak widać, to jest taki symbol mieczy skrzyżowanych, to znaczy, że to będzie wyzwanie walka. I on ma na start 6 żyć. Tak. Czyli generalnie... Aha, i właśnie, co się dzieje jeszcze tutaj? Wybrakowane zasoby przestają już nas interesować. To sobie wykreślimy, żeby nas nie rozpraszało.
Teraz skupiamy się na tym elemencie historii, gdzie te trupy i ten gigantyczny gaz się w jakimś tam fabularnie łączą. Powiedzmy, że nagle z tych odmętów rozbitego statku wyskakuje jakiś dziwny, wielki jaszczur. Powiedzmy, że to jest jaszczur, tak? Gad. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo to mogą być też płazy. Jaszczur, wielki jaszczur, jakiś taki właśnie gad i powiedzmy, że my z nim teraz walczymy. I teraz jest tak samo działa, czyli mamy kolejne rzuty, czyli tu będzie D8, tak? Rzucamy 8-ścienną kością i 6-ścienną dla gigantycznego gada. A ja rzucę sobie... Aha, i przepraszam bardzo, od razu robię takie małe, że tak powiem, wtrącenie, bo tu jest jeszcze napisane w tych przygotowaniach do gry, że powinniśmy zamienić nasz najcięższy, tu jest dokładnie, najcięższy, najbardziej ciężki element wyposażenia na ostrego patyka. I ja myślę, że maczuga, która jest właśnie bronią i jest dosyć ciężka, zamienimy sobie na potrzeby tej dokładnie kampanii na ostry patyk. Ostry patyk. I to jest nasza obecna broń, zamiast maczugi ma tą samą kość, tylko po prostu się według fabuły, według tej historii zmieniło się na ostry patyk. Po prostu my zgubiliśmy w trakcie tego wypadania ze statku na plaży, zgubiliśmy swoją maczugę, ciężko popłynęła na dno morza, znaleźliśmy sobie w zamian ostry patyk. Ja myślę, ten ostry patyk i siłę, żeby pokonać tego gada. No bo myślę, że to jest najlepszy pasująca umiejętność. Ja rzucam i teraz tak, fajnie całkiem wyszło, bo tutaj dalej te pływające trupki mamy na 8, czyli na maksa, nas jeszcze straszą, powiedzmy, że nas rozpraszają, ale gad za to dostał tylko 2, czyli generalnie nie jest to w porównaniu do tego poprzedniego widoku, nie jest taki straszny, nas to jakoś nie wyprowadza z równowagi. Do tego maczuga, czyli teraz nasz ostry patyk naprawdę dostał 10, czyli maksa, a siła 1, czyli co mamy więcej pokładamy nadziei w tym naszym patyku niż może w jakiejś technice, niż bardziej w sile, tak? I teraz tak, udało nam się to wygrać, że tak powiem, wyzwanie, tak? Ten challenge. I tu co się dzieje teraz? W przypadku właśnie takich pojedynków, gdzie są te właśnie potworki, tak jak tutaj, mamy różnicę, odejmujemy właśnie od swojego życia, od życia tego gada. Czyli różnica między 8, najwyższą wartością, a 10 to 2. Czyli teoretycznie ten gad dostaje 2 obrażenia, czyli zostaje mu jeszcze 4. Czyli nie idziemy dalej z historią, dalej jeszcze będziemy robić sobie pojedynki. Musimy tego gada po prostu zniwelować, tak, po prostu go pokonać. Więc dalej robimy ten sam pojedynek, te same rzuty, tych samych kości, tylko jeszcze raz rzut. Okej, trochę średnio to wyszło, bo wyszło tak. Dalej tutaj 5 dla tych pływających trupków, 4 dla gada, czyli trochę więcej, trochę się przestraszyliśmy. Patyk na 2 i siła na 4. Generalnie patyk coś się musiało zadziać. Czy się złamał, czy coś się z nim zadziało, że stracił na swojej wartości kości. Powiedzmy, tak sobie wyobrażamy, tak trochę takie storytelling, opowiadanie historii weszło mocno. Generalnie niedużo nam brakuje, bo jest 5 do 4, to jest niedużo. I teraz właśnie jest ten moment, żebym chciała skorzystać z naszego marynarza. Powiedzmy, że zwołujemy jakiegoś marynarza, który nam będzie pomagał z tym gadem walczyć. I to wykorzystujemy sobie jednego z naszych 8 marynarzy i on nam daje 2 do wyniku rzutu. Co nam daje? Robimy sobie z tej 4, z tej siły, czyli teraz mamy 2 chłopów, tak? 2 chłopów, którzy walczą przeciwko temu gadowi i mamy 5 do 6, czyli wygrywamy jednym, tak powiem, wartością, czyli sobie odejmujemy od tej wartości 1, od wartości tych żyć tego gada, czyli mamy jeszcze 5, słuchaj, matematyka, nie w tą stronę, jeszcze 3, mamy siły, musimy mieć najlepiej 3 różnice teraz, żeby od razu go pokonać, a jak nie, to jest tak motyw, że walczymy dopóki on ma życie i my mamy życia, bo to jest tak, że na przykład w trakcie walki my może nas ktoś coś pokonać. Robimy jeszcze raz ten sam rzut. I 5 dla tych trupów. 4 dla gada versus nasze 4 dla siły i 4 dla patyka i 6 dla siły. Czyli ta siła dała radę, mozolnie nam idzie pokonywanie tego gada, ale jakoś to idzie. Mamy 6 do 5, czyli znowu dostaje jednego, że tak powiem, hita. Już mamy 2, coraz bliżej sukcesu.
Kolejny rzut. O, tutaj to już zaszaleliśmy kompletnie, bo jest 2 dla tych. Może już odpływają te rozbite statek, te zmory nam tutaj odpływają sprzed oczu. Gad zaczyna rosnąć, ale za to my też rośniemy. Słuchajcie, nasz patyk tutaj zaczął jakoś bardziej więcej obrażeń zadawać. Siła troszeczkę sobie, ale mamy 10 dla tego ostrego patyka do 6 dla naszego gada, więc 4 odejmujemy, więc ten spadamy do 0. Czyli gad został pokonany. W końcu mimo trudów i wielkich przeciwności udało się pokonać tego gada. Super, dobra. To lecimy też dalej z historią. Czyli pokonaliśmy gada. I za każde pokonanie potwora mamy skarb. Czyli to, co wam mówiłam na początku, to co zbieramy, to co jest naszymi punktami na koniec gry, to są właśnie skarby. One są tutaj, ja sobie będę pisać to w postaci takich kresek. O, jako taki licznik. Taki jeden skarb, mamy to. Lecimy dalej, czyli rzucamy kolejne wydarzenie, idziemy do przodu. Byliśmy sobie na 9, czyli teraz rzucamy sobie kolejny ruch do przodu. Wyrzuciliśmy 3 i teraz jest 1 i tu jest taki. Teraz wyrzuciliśmy sobie 3, czyli tu jest 1 do przodu i tu jest taki wątek fabularny, który nie możemy go przeoczyć. To jest coś się dzieje takiego bardzo ważnego, musimy o to zahaczyć. Tu jest napisane generalnie, że z plaży wchodzimy do dżungli. Takiej dosyć, że tak powiem, zarośniętej dżungli, ale znajdujemy sobie fragment rzeki, która płynie sobie nurtem. My wraz z jej brzegiem tej rzeki idziemy sobie w dżunglę, jakby razem z tą rzeką, tak przy brzegu rzeki. Więc mamy 3, czyli tu mamy 1, mijamy sobie, wchodzimy do tej dżungli, 2 i 3. I słuchajcie, przy tej rzece wyskakuje nam wielki krokodyl. Nie wiem, czy wielki, tak sobie go wyobraziłam. Atak krokodyla. Mamy tutaj kolejne wydarzenie, to jest D6, czyli nie są takie wielkie, tak jak myślałam, bo to nie D8 albo nie D12, ale D6 i to jest atak krokodyla. To jest kolejna walka, taka sama jak z gadem. Więc powiedzmy, że gad został pokonany, ale to nie koniec naszych problemów. Krokodyl, jak zapewne tutaj widzicie, ma 8 żyć, czyli troszeczkę więcej niż ten nasz gigantyczny jaszczur. I ja sobie tak samo chyba będę walczyć z tym. I tutaj już rozbity statek minęliśmy, został na plaży, wchodzimy teraz w dżunglę i myślę, że z tym krokodylem będziemy tak samo walczyć jak z tym gadem wielkim, którym jeszcze jakiś tam ślad u nas został, tak? No to bierzemy sobie pewnie ostry patyk i siłę i myślę, że tym będziemy walczyć. Versus kość z gada jeszcze D6 i kość D6 z ataku krokodyla. Rzuty są następujące. Mamy 5 z gada, 6 krokodyla versus 4 marne nasze i 1. Bardzo, bardzo słaby rzut. Myślę, że tą 4 sobie przerzucimy za pomocą naszej energii, bo to jest bardzo słaby rzut jak na D10, prawda? Więc ja już ją przerzucam. No te przerzuty nam nie wychodzą. Właśnie 2. Wylosowałaś teraz 2. Czyli mamy versus 6 versus 2. Bardzo słabo, bo ten krokodyl nam zadaje 4 obrażenia, co jest bardzo, bardzo dużo. Już mamy 3, więc te 4 ekstra nam tutaj, że tak powiem, słabo wyglądają. No ale dobra, lecimy dalej. No musimy go pokonać. Dopóki nie pokonamy, to tak naprawdę nie mamy co dalej szukać, tak? Przeszkoda jest taka, że nie da rady jej jakby ominąć bokiem. Kolejne nasze podejście. Znowu pudło, bo jest 1 na gada, a dla krokodyla aż 6 versus nasze 1 i 2, słuchajcie. Słabiutko. Myślę, że przerzucimy jeszcze raz. Jeszcze raz po prostu przerzucimy znowu tą D10, odpowiedzialną za nasz ostry patyk. Z racji tego wydaje mi się, że 1 to jest najniższe, niżej się spaść nie da, więc zobaczmy, co tam nam się przerzuci. Nie jest źle. Wyrzuciła się 7 dla naszego ostrego patyka, czyli to jest też odjąć różnica 1, więc krokodyl dostaje 1 uderzenie i spada mu zdrowie do 7. Zobaczymy, co leci dalej.
znowu 1 dla gada, 6 dla krokodyla, historia się lubi powtarzać, ale dla nas 2 dla patyka i 8 dla siły. 8 dla siły to jest bardzo fajnie, bo tu jest różnica spora. I teraz Michał pokuszę się o to, żeby zwołać tu jednego z naszych marynarzy, który da nam 2 do wartości 1 kości naszego wyniku rzutu. Tutaj zrobimy sobie z tego 10 i to będzie już 4 ataku dla tego krokodyla. Między 10 a 6 jest bardzo dużo, czyli atakujemy go za 4, zostaje mu 3, że tak powiem, HP. Zobaczymy, co tam jeszcze się uda nam wykrzesać. Mamy 2 i 3 versus nasze 10 dla ostrego patyka i 8 dla siły. Słuchajcie, przebiliśmy się przez ten wielki, ogromny pancerz, grubą skórę krokodyla i udało nam się go pokonać. Nie jest źle. Więc także lecimy dalej z historią. Jesteśmy przy wodospadzie, przy rzece, przy krokodylu, który z nas niejacka zaatakował, ale udało nam się uciec. Udało nam się go po prostu pokonać, bo byliśmy z siebie dumni, tak? 4, czyli tu jesteśmy na krokodylu. Aha, i dostajemy oczywiście nagrodę w postaci skarbu za pokonanie krokodyla, to już nasz drugi skarb. Mamy atak krokodyla. Co będzie następne? Mamy 4, czyli 1, 2, 3, 4, 16, czyli właśnie wodospad. Dotarliśmy do wodospadu. Być może jest on dla nas jakimś, nawet może być wyzwaniem, bo zobaczymy, czy trzeba go pokonać. Zaraz się tu trzeba, że tak powiem, może rozeznać, co z tym wodospadem tutaj trzeba zrobić. Gigantyczny gad odchodzi w niepamięć. Został po nim tylko, że tak powiem, trofeum w postaci jakiegoś tam skarbu. Wodospad pokonamy. Myślę, że może zwinnością. Coś ze zwinnością. Zwinnością i może myśliciel. Zwinność i myśliciel, bo tego jeszcze nie korzystaliśmy, a fajnie by było sobie rozkminić, co tu może się dziać. Czyli D12 to jest dosyć wysoka kostka i zwinność D8 versus D6 i D10, bo wodospad też ma wysoką wartość, tak? Okej, co my tu mamy? Mamy 6 dla tego krokodyla, który jeszcze tam gdzieś w naszej pamięci jeszcze jest. 1 tylko dla tego wodospadu, to jest bardzo mało. Versus 9 nasz tutaj myśliciela głowa i 8. Fajnie, bo te rzuty wyszły, czyli mamy praktycznie bezkompromisowo wygrano. Czyli udało nam się pokonać wodospad. Zaraz zobaczymy, co będzie za tym wodospadem. Więc bardzo płynnie sobie rzucamy teraz na kolejne wydarzenie. Co mamy za tym wodospadem? 6 do przodu oczek, już patrzymy. Wodospad jest tutaj. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Tak, dobrze mówię? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 numer, czyli za wodospadem, słuchajcie, okazały się być ukryte ruiny. Rozglądamy się po ukrytych ruinach. Bardzo fajnie. Gdzieś tam ten wodospad, ukryte ruiny, takie dosyć starożytne, tak? Ancient to są tutaj starożytne, tak? Starożytne. Atak krokodyla odchodzi w niepamięć, już o nim nie pamiętamy, teraz mamy przed sobą wodospad i starożytne ruiny. Ja w tym momencie będę z wami się żegnać, powoli będziemy kończyć. Jeżeli byście byli chętni na kontynuację tej przygody, dosyć ciekawej, no bo mamy tutaj fajną, zaginioną wyspę, a bardzo chętnie to dokończę, to myślę, że w następnej części, jeżeli taka też będzie, a oby taka była, polecimy dalej, zobaczymy, co się w tych starożytnych ruinach zadzieje, czy coś spotkamy, jakieś może fajne zasoby, jakieś skarby, nikt tego jeszcze nie wie, co tam będzie się działo. Ja w tym czasie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że zachęciłam was do pobrania tej gierki z Dungeon Hero. Oczywiście link zostawiam w opisie. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Oby do następnego odcinka i pa. Cześć!